Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie projekt zimowego domku z techniką 3D. Żeby ten domek w ogóle wykonać, musiałam zlecić wycięcie ze sklejki takich podkładek w kształcie właśnie tych domków, ponieważ one pochodzą z papieru, który jest przeznaczony właśnie do techniki 3D i ma pewne elementy powtórzone. Czyli domek mam już wycięty ze sklejki i przygotowany razem ze stojakiem. No i to jest jeden z tych domków. On jest skonstruowany w taki sposób, że ma poziom pierwszy, poziom drugi i poziom trzeci, które powtarzają to, co jest na tym rysunku. Pierwszy element wycinam bardzo dokładnie nożyczkami i pozostałe elementy mogę wyciąć tak bardziej swobodnie, z pewnym zapasem, takim niecałe pół centymetra. Domek główny przyklejam po prostu na moją sklejkową podkładkę. Ona była wcześniej zagruntowana na biało, ponieważ ten papier jest bardzo cienki i potrzebne jest rozjaśnienie tła, żeby były widoczne wszystkie kolory porządnie. Papier pomoczyłam tak, żeby go zmiękczyć. No i zaczynam przyklejanie. Nakładam dużo kleju pod spód, a później umieszczam papier na tej mojej sklejce podmalowanej i z góry dociskam porządnie klejem, tak żeby nie było bąbli powietrza, żeby nie było wątpliwości, że wszędzie ten papier dobrze przylega. Ten klej rozprowadzam równomiernie, nie ma żadnych smug, inaczej one będą widoczne. Pozostałe elementy przykleję na papier stone. Mam tutaj kawałeczek papieru stone i te elementy również będę sobie moczyć. Producent wspomina, że to moczenie nie jest konieczne, ale mi jest po prostu w ten sposób dużo wygodniej. No i po tym, jak je namoczyłam, przyklejam je właśnie na mój kawałeczek papieru stone w taki sposób, żeby się zmieściły i one mają wcześniej ten zapas tła i dopiero teraz po przyklejeniu będę je wycinać precyzyjnie. Jeżeli one są wcześniej wycięte precyzyjnie, to bardzo trudno jest jakby utrafić. A przy okazji zwróć uwagę na to, jak ten papier jest trwały. Chciałam pokazać to na przykładzie. Papier To Do to jest papier opatentowany, jest tak mocny, że ten wydruk jest praktycznie nie do zniszczenia mechanicznie. Można go zgiąć, pokulać, a widać było, że wydruk jest w idealnym stanie, można z nim dalej pracować, także on jest po prostu rewelacyjny, ale niestety chyba schodzi z polskiego rynku. Przygotowałam tutaj gwiazdki i girlandę z tekturek. To są tekturki ze sklepu Wycinanka.net, które mogę tylko polecić. Są naprawdę przemyślane. Białe gwiazdki pomalowałam białym podkładem, może być biała farba i posypałam brokatem. A girlandę pomaluję sobie na kolor zielony i kokardki będą czerwone. Używam tutaj farby Flair, piękny zielony i czerwony kolor. I takiej techniki bardziej tepowania niż jakoś super zamalowywania, zalewania tego farbą, bo ta tekturka jest po prostu miękka i może się rozpaść od zbyt dużej ilości farby. Zanim jeszcze zacznę wszystko dokładnie składać, to jeszcze sobie tył tego domku pomaluję na ten zielony kolor. Z tego co pamiętam, to jest chyba Green Queen, po prostu super odcień. No i przydaje się też pomalowanie podkładki. Podkładka, na której ten domek będzie stał, też przygotuję sobie ją w tym samym kolorze. Ona jeszcze później będzie ozdobiona śniegiem i będzie trochę spatynowana, także nie jest to ostateczny wygląd. Wycinam z papieru stone, po tym jak już to wszystko mi pięknie wyschło i widzę, że dobrze przylega, wycinam wszystkie te elementy powtarzane. Nie? Czyli mam poziom pierwszy przyklejony już na deseczkę, poziom drugi, ten z choinką i te właśnie okienka na górze i poziom trzeci, to jest ta mała choinka i szyld. Te wszystkie elementy będę montować za chwilę i zmontuję je sobie za pomocą Heavy Body Gel, ale zanim to nastąpi, jeszcze wszystko pocieniuję bitumem. Te brzegi są w tej chwili bardzo białe, widać tak samo w domku i tak samo te wszystkie wycięte z papieru stone elementy są po prostu śnieżno-białe w miejscach, gdzie były cięte, dlatego ja je tutaj za pomocą gąbeczki jeszcze wszystkie pocieniuję na ten kolor brązowy i dopiero teraz są gotowe do przyklejania. Tak jak wspomniałam, operuję pastą Heavy Body Gel, ja tutaj akurat mam matową, mało istotne, bo ona nie będzie w ogóle widoczna.
No i najpierw ten papier stąd sobie kształtuję, nie? Tak, żeby on się po prostu nie wyginał w nieodpowiednią stronę i to ukształtowane, na przykład ten ukształtowany szyld wypełniłam jakby tą pastą. To nie jest tak, że ja daję 2 kropeczki, żeby przykleić, tylko no, daję tej pasty całkiem sporo, żeby on mi porządnie odstawał. I w tym momencie dopiero najlepiej to zostawić oczywiście do wyschnięcia, jeśli to jest możliwe, a jeśli nie, jeżeli robię to praktycznie od razu, to mogę przejść do dekorowania pastą śniegową. Ja tutaj użyłam pasty śniegowej ziarnistej, natomiast oczywiście to może być też pasta śniegowa w pisaku, może być też bardziej gładka, to jakby według gustu. I za pomocą szpatułki nanoszę tą pastę śniegową na różne elementy tego obrazka, na okna te, które odstają, na dach, na górze i sobie nanoszę tą pastę śniegową. Póki ona jest jeszcze mokra, fajnie jest ją posypać brokatem. No i teraz wracam do moich przygotowanych wcześniej girland, do girlandy i do tych gwiazdek śniegowych i je również za pomocą Heavy Body Gel przykładam do domku, przyklejam i umieszczam tam w miejscach, które sobie wcześniej wybrałam. Także na tym etapie mogę już zacząć montować ten domek z podstawką. Ta podstawka też wcześniej była pocieniowana troszkę bitumem. To wymaga troszkę wprawy i ostrożności, bo to jest zrobione tak bardzo na wcisk, więc w momencie, kiedy już mi się uda wszystko połączyć, no to jeszcze pozostaje mi ozdobienie tej dolnej części, bo tam ten śnieg jest wręcz narysowany. Więc to jest jedna w ogóle z technik 3D. Jest tutaj z tymi domkami więcej możliwości, ale tutaj właśnie akurat wybrałam papier stone. No i tu oczywiście też brokat, żeby ten śnieg był skrzący i praktycznie mój projekt jest gotowy, można go suszyć, no i postawić jako bardzo ciekawą dekorację świąteczną. Mam taką kiepską wiadomość, bo ten papier to schodzi z polskiego rynku, zostały mi papiery tylko i wyłącznie na warsztaty, ale mam bardzo podobny z szopką, także można ją wykonać w bardzo podobny sposób. Zachęcam, wtedy nie trzeba mieć specjalnie wyciętej bazy. Tą szopkę można zrobić własnoręcznie. Jeśli Ci się podobało, koniecznie zostaw parę słów od siebie, będę bardzo wdzięczna. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Linki są na dole. Subskrybuj, jeśli tego nie zrobiłaś.